Cześć, witam w kolejnym filmie, który to swoją tematyką będzie znacznie odbiegał od pozostałych, ponieważ nie uświadczycie w nim żadnych oszałamiających widoków przyrody, natomiast zabiorę Was w krótką wycieczkę po Lwowie, po lokalach gastronomicznych, które moim zdaniem zasługują na uwagę i będąc tam nie można przejść obok nich obojętnie. Zapraszam! Zwiedzanie Lwowa tak naprawdę powinniśmy zacząć od Pijanej Wiśni, która to znajduje się w południowo-wschodnim narożniku Starego Rynku. Wewnątrz czekać na nas będzie mnóstwo butelek z wiśniówką, która to ani nie jest za słodka, ani za kwaśna, jest wręcz doskonała. Możemy zakupić całą butelkę, ale najlepiej spróbować będzie jej na miejscu prosto z kryształowych kielichów przy wysokich, okrągłych stolikach na zewnątrz, podziwiając starówkę. Kolejne miejsce to kryjówka, leżąca kilka kroków dalej. Jak sama nazwa wskazuje, nie będzie łatwo jej znaleźć, ponieważ nie posiada żadnego szyldu ani oznakowania. Co więcej, żeby wejść trzeba znać hasło, ale z łatwością dokopiecie się do niego w internecie. Jak uporamy się z tymi przeciwnościami, to jeszcze od uhonorowanego gościa dostaniemy kielicha na dzień dobry i dopiero potem będziemy mogli zakosztować dobrego jedzenia podanego w menażkach przy dźwiękach aksamitnego głosu ukraińskiego pieśniarza. Jeżeli ktoś interesuje się wojennymi sprawami, to z lokalu aż wysypują się różnego rodzaju akcesoria wojenne, które można pooglądać i podotykać. Tym razem na uwagę zasługuje kopalnia kawy. Tak, w Lwowie kawę się wydobywa. Świeże ziarna transportowane są do palarni kawy, gdzie podczas procesu palenia niebiański aromat roznosi się po wszystkich pomieszczeniach lokalu. W nim możemy zakupić wszelkie akcesoria do parzenia kawy, kawiarki, tygielki i inne. Oczywiście możemy kupić samą kawę, całą w ziarnach lub zmieloną, ale przede wszystkim to my jesteśmy w kawiarni, także wypada zamówić ją bezpośrednio przygotowaną w filiżance. I tutaj na uwagę zasługuje kawa po lwowsku, która to de facto jest w stylu irlandzkim, podana w gustownym kielichu lub jeżeli mamy ochotę na coś bardziej rozgrzewającego, wtedy powinniśmy udać się do piwnicy na ognistą kawę. Lecz gdy nadejdzie już pora na poważne jedzenie, nasze kroki powinniśmy skierować ku budynku Starego Arsenału, gdzie wirujące żeberka nad żywym ogniem wprowadzą niejednego turystę w osłupienie. Mięsożercy nie wyjdą stąd głodni, a nasze kubki smakowe niewątpliwie doznają tu rozkosznych wrażeń. Pamiętajmy, że znajdujemy się w zbrojowni, także panujący tu klimat jest dosyć surowy. Do posiłku nie dostaniemy żadnych sztućcy, a z mięsem rozprawimy się za pomocą średniowiecznych toporków. Kilka kroków dalej znajduje się dom legend, a w zasadzie cała kamienica. Otóż każde jej piętro skrywa inną historię, dlatego też warto zwiedzić każdy jej zakamarek. Trzeba też uważać, bo jeżeli znajdziemy się tam w nieodpowiednim czasie, to niektóre z tych bajkowych postaci potrafią być niezwykle żywe. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście, żeby wsiąść do fruwającego samochodu Wesleyów z Harry'ego Pottera, no to właśnie nadarza się okazja. Na dachu znajdziecie oldschoolowy samochód. Nie jest to wprawdzie Ford Anglia, ale dobrze znany Trabant. Przenieśmy się teraz na drugą stronę starówki do gazowej lampy. Tak na marginesie dodam, że osobiście nie mam bladego pojęcia skąd to nazewnictwo, gdyż moim zdaniem chodzi tutaj raczej o lampę naftową, a sugerowałby to chociażby pomnik Ignacego Łukasiewicza, czyli jej wynalazcy. Wystrój jest wręcz zdominowany przez lampy naftowe, które nadają jej ciekawy klimat przenoszący gości w dawne czasy. Jeżeli chodzi o pozycję w menu, to rekomenduję skosztowanie zupy solianki, czyli wschodniej, bardzo treściwej, mięsnej zupy z ciekawymi dodatkami, jak np. oliwki i cytryna, nadające jej orzeźwiający charakter. Ale chyba najciekawsza rzecz tutaj to alkoholowy eksperyment, a mianowicie serwowane w menzurkach różnokolorowe nalewki o dosyć niespodziewanych smakach. Aha, i nie przestraszcie się rachunku, serwowany jest też w dosyć nietypowy sposób. Restauracja Baczewski to całkiem ekskluzywne miejsce mieszczące się w małej uliczce koło Starego Rynku. Jeżeli akurat przyszło nam być w Lwowie na długi weekend, to możemy spodziewać się takiego widoku. Niemniej jednak jak uda nam się dostać do środka, to czas umilać nam będzie śpiew ptaków, a wykwalifikowani kelnerzy zadbają, aby niczego nam nie brakło. Baczewski to także świat alkoholi. Tutejsze nalewki świetnie będą komponowały się z kawałkiem śledzia podanego na piernikowym chlebku. Fajnie jest zajrzeć tutaj też na śniadanie, które jest podane w formie szwedzkiego stołu i przy kieliszku szampana, który serwowany jest w zestawie, zastanowić się, cóż począć z tak mile rozpoczętym dniem.
Przenieśmy się jeszcze raz na południową stronę Starego Miasta, tym razem do Mięsa i Sprawiedliwości. Według legendy lokal został założony przez ostatniego miejskiego kata. W środku zatem spodziewajmy się rozmaitych narzędzi tortur, a niektóre z nich możemy poczuć nawet na własnej skórze. Chyba najbardziej znanym piwnym lokalem w Lwowie jest Teatr Piwa Prawda. Ważone na miejscu różne rodzaje piwa serwowane są w gustownych pucharkach. Na dole znajduje się sklep, w którym kupimy wszelkie gadżety kojarzące się z piwem, no i oczywiście samo piwo. Wieczorem w całym lokalu rozbrzmiewa porywająca muzyka na żywo. Na 10., a zarazem ostatnim miejscu na liście przedstawiam Masocha. Jest to bardzo osobliwa kawiarnia, przynajmniej tak wynika z nazwy Masoch Café, choć osobiście rzekłbym, że jest to pornograficzny drink bar o zabarwieniu BDSM pod patronatem Leopolda Masocha, czyli XIX-wiecznego pisarza skandalisty. Dla waszego dobra nie będę przedstawiał treści z wewnątrz, natomiast uprzedzę, że jeśli skusicie się na odwiedzenie tego miejsca, to nie zdziwcie się, gdy dostaniecie pejczem po tyłku. Poza tą najlepszą 10, oczywiście subiektywnie rzecz biorąc, dorzuciłbym jeszcze jedno miejsce, a mianowicie Puzatą Chatę. Jest to bar szybkiej obsługi, gdzie jeżeli nie dopchaliśmy się do Baczewskiego na śniadanie, to rezygnując z eleganckiego wnętrza i wykwintnych dań, możemy zjeść właśnie tutaj. Jedzenie jest w dobrej cenie, wybieramy nie z menu, a bezpośrednio to, co nam wpadnie w oko. W każdym razie, czy to śniadanie, czy nie, spróbujcie barszczu ukraińskiego i białych kiełbasek. Są wręcz obłędne, a za każdym razem będąc w tej sieciówce nie jestem w stanie sobie ich odmówić. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia tego miasta, a dokładnie jego knajpek. Jeśli chcielibyście zobaczyć także film przedstawiający inne ciekawe miejsca w Lwowie, to dajcie znać o tym w komentarzu. A dzisiaj już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.